Bum, 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 bum. Pam, param, pam, pam. Moi drodzy, ciąg dalszy serialu kryminalnego i sądowego a propos Sama Bankmana właśnie ma miejsce. Będziemy dzisiaj o tym bardzo szeroko dyskutować, ale pojawi się również kilka ciekawostek, ale jakich? No to musicie wytrzymać do końca tego wspaniałego odcinka. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, co takiego miało miejsce wczoraj? Nagrywamy ten materiał w czwartek, on będzie publikowany w sobotę, ale właśnie co wczoraj miało miejsce? Tak, w środę miało miejsce takie finalne na procesie Samuela Bankmana, który trwa już któryś tam tydzień. Ten proces właśnie się kończy i wczoraj była finalna mowa oskarżyciela. Nie mogę powiedzieć, że widziałem tą mowę, bo żeby ją zobaczyć, musiałbym fizycznie być na sali. Wyłączone jest jakiekolwiek nagrywanie, nie wolno rejestrować przebiegu rozprawy. Także jedyne, co mogę robić, to oglądać jakieś kanały czy materiały YouTube'owe, które nagrywają ludzie, którzy byli na tej sali i opowiadają, co tam się dzieje. Parę jest faktycznie bardzo rzetelnych, bardzo dokładnych, na przykład Tiffany, ona spisuje bardzo dokładnie, minutki, co kto powiedział, tak, jaka była odpowiedź. No trochę daje swojego komentarza oczywiście, no bo też chce oddać atmosferę, która tam panuje. No ale można się dowiedzieć, co się dzieje za tymi zamkniętymi drzwiami. A dzieje się faktycznie dużo. Do tej pory oskarżyciele... W ogóle dygresja mała. Sprawa ma miejsce w systemie sądowniczym amerykańskim, w związku z czym głównym odbiorcą tych wszystkich działań, które tam są, jest nie sędzia, a ława przysięgłych. Tak. I ława przysięgłych w Stanach, zgodnie z moją wiedzą, orzeka o winie lub niewinie. Natomiast sam wyrok, zakres tego wyroku już wydaje sędzia. No i można powiedzieć, że mamy taki proces, w którym kluczowym jest to, żeby ława przysięgłych uznała fakt, że Samuel robił to świadomie i celowo, a nie, że tak mu wyszło. Tak. Czyli, że on miał zamiar dokonać oszustwa, że miał zamiar i w sposób świadomy dokonywał tego oszustwa. Co więcej, tam jest mowa również o tym, że wszelkie wątpliwości powinny być interpretowane na rzecz oskarżonego, na jego korzyść. I to oznacza, że jeżeli że wyrok taki skazujący, że jest winny, możemy orzec tylko wtedy, kiedy wszyscy sędziowie będą zgodni, nie sędziowie, tylko ławnicy będą zgodni co do tego, że nie ma wątpliwości co do tego, że Samuel działał w sposób świadomy i celowy. To jest dosyć kluczowe. Wystarczy jedna wątpliwość, żeby sędzia nie miał możliwości uznania Samuela Bankmana za winnego tych przestępstw, o których tam jest mowa. Dla tych, którzy są zainteresowani, jak działa właśnie ława przysięgłych, polecam, pewnie Łukasz się dołącza do tego polecenia, 12 gniewnych ludzi. Tak. To jest amerykański film, był jego remake. Pierwszy film był nakręcony gdzieś tam chyba w latach 60., jeszcze czarno-biały, a później remake był kolorowy. Oba filmy to wielka arcydzieła amerykańskiej kinematografii i tam właśnie jest pokazane, jak ława przysięgłych, która była prawie w całości przekonana o tym, że ktoś był winny, był tylko jeden wątpiący, jak w ciągu takiej 1,5 godziny dyskusji ta ława przysięgłych absolutnie zmienia zdanie. Bardzo ciekawe, zachęcamy. A Ty, Łukasz, wracaj do tematu. Tak, to naprawdę dobry film, kawał dobrego kina. Warto to obejrzeć. No klasyka. Tak. Klasyka. No i teraz były przedstawiane dowody. Wiele osób bardzo wytykało Samuelowi to, że on praktycznie na wszystkie pytania odpowiadał nie wiem, nie pamiętam, nie przypominam sobie, nie jestem przekonany, że tak zachowywałem się, tak mówiłem, czy tak robiłem. No faktycznie do tego stopnia, że jak pewnym przykładem może być tak, pytają go, czy mówił o tym, że pieniądze są, teraz nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale powiedzmy, że chodziło, czy powiedział, że pieniądze są bezpieczne, tych depozytariuszy, czy one są bezpieczne, to czy odpowiedział w wywiadzie chyba CNBC, odpowiedział, te pieniądze są bezpieczne. No i on
mówi, że nie przypomina sobie, nie pamięta, chyba nie wie, czy użył takich słów i tak dalej, no, a babka tam, prokurator mówi, no to proszę tutaj dowód rzeczowy, jakiś tam numer 2000 coś tam, strona 7, proszę przeczytać końcówkę drugiego akapitu, nie? Tam gdzie jest właśnie ten. A ten mówi, no, że kombinował, tam nie chciał tego przeczytać, w końcu mówi ta oskarżycielka, ale proszę przeczytać te 3 ostatnie słowa. 3 ostatnie słowa. Chodziło o to, że tam właśnie mówi, pieniądze są bezpieczne. A on mówi, no pierwsze słowo to pieniądze, drugie słowo to są, a trzecie słowo to bezpieczne. I tak kombinuje. Tam pojawiły się nawet takie zarzuty, że po prostu zgrywa lekko upośledzonego umysłowo, że jakby te jego odpowiedzi są takie bardzo zagmatwane, czasami nieczytelne, nie można zrozumieć do końca, o co mu chodzi, nie odpowiada w sposób jasny. No i teraz doszło do mowy finalnej oskarżycieli. Co ciekawe, było podkreślane, że to jest jednak gra psychologiczna. Oskarżycielem, który mówił, bo tam tych oskarżycieli jest kilku, a oskarżyciel, którym wygłosił finalną umowę, niestety nie pamiętam nazwiska, jest prawnik, z opisu, jaki słyszałem, bardzo postawny, wysoki, nie, że gruby, tylko jest po prostu wysoki i taki sprawiający wrażenie bardzo takiego poważnego i budzącego respekt. No a Samuel jest raczej drobnej budowy i taki, jak to chyba Tiffany powiedziała, że wyglądem przypomina jakiegoś małego rzezimieszka, a nie kogoś, kto obraca miliardami dolarów. No i mowa była bardzo emocjonalna. Tam się pojawiały wręcz jakieś elementy, można powiedzieć, gry aktorskiej. Mówienie do ławy przysięgłych oczywiście, stawianie ostrych bardzo zarzutów w stylu, no i czy tam padło takie stwierdzenie, że tam 17 miliardów dolarów zostało przywłaszczone, wiecie, przez kogo? Przez tego pana! I tam wskazywanie palcem prosto. Znaczy, mógłbyś się nie pokazywać na mnie palcem. Mam 2 prośby, nie pokazuj na mnie w takich momentach palcem i nigdy nie kieruj w moją stronę broni. 2 prośby. No ale no właśnie takie bardzo takie emocjonalne, do tego jakieś stwierdzenia w stylu, że setki tysięcy osób ucierpiało, potraciło swoje oszczędności i znowu takie emocjonalne skierowanie do ławy przysięgłych i to wy teraz macie w rękach to, czy skażecie winną osobę, czy ten Samuel zostanie ukarany. No, bardzo taka emocjonalna, ale z drugiej strony faktycznie bardzo konkretna i bardzo taka ostra, mocna, mięsista, bym powiedział. Bardzo dużo przytoczonych wszystkich tych elementów, jakby nakrojenie całej akcji, jaka się odbywała i wyciąganie oczywiście tych najbardziej rażących rzeczy od tego, że Samuel wypierał się, że fabrykował dokumenty i przypomnienie dowodów na to, że fabrykował te dokumenty, przypomnienie tego, że pieniądze, które były zabierane z kont użytkowników, były pożytkowane również na cele prywatne Samuela i to prywatne, zakup nieruchomości, imprezy, przeloty samolotami prywatnymi, sponsorowanie wielu polityków. To wszystko zostało tak skomasowane do dosyć długiej przemowy. Nie pamiętam w tej chwili, ile godzin trwała, ale to było kilka godzin przemówienia tego prokuratora. Tak. Tam były jeszcze wystąpienia innych prokuratorów, ale jakby to jedno główne było takie bardzo, bardzo mocne. No można powiedzieć, że miażdżące przedstawienie sprawy do tego stopnia, że nie spotkałem żadnego z youtuberów, który wyrażałby jakąkolwiek wątpliwość, poza jednym, jakąkolwiek wątpliwość, że Samuel zostanie uznany winnym. Ten jeden podkreślił właśnie fakt, że po pierwsze przed nami jeszcze jest wystąpienie obrony, tak. A pamiętajmy, obrona, to co mówiliśmy na początku, wystarczy, że zasieje ziarno wątpliwości u jednego ławnika. I to wystarczy.
do tego, żeby nie było wyroku bezpośrednio takiego skazującego, no jest to trudne. W obliczu faktów, które zostały przedstawione, wydaje się mało prawdopodobne. Niemniej jednak nie wiemy, co siedzi w głowie tych ławników. To są osoby zupełnie niezależne, odizolowane, nie mające, nie będące teraz pod wpływem jakichkolwiek innych osób. Przynajmniej teoretycznie tak powinno być. Będzie rzetelny, mam nadzieję, wyrok. No, gdyby się okazało, że ława przysięgłych uznaje Samuela Bankmana jako osobę niewinną, no to trzeba jasno powiedzieć, byłoby to podkopanie wszelkich publicznych instytucji amerykańskich. Gary Gensler zrobił już swoje, tutaj poszłoby jeszcze dalej. Tylko tutaj jest inny problem. Nie znamy się na prawie amerykańskim, znaczy znamy się na podstawie tego, co wyczytamy w książkach albo obejrzymy w filmach. No ale to daje nam pewną intuicję. Na przykład ja wiem o tym, że prokuratorzy czasami decydują się nie stawiać wszystkich zarzutów, żeby nie odciągnąć uwagi ławy przysięgłych. Że czasami dobiera się zarzuty, które na przykład ciężej jest udowodnić, ale jak już się udowodni, to wtedy wymiar kary jest większy. Tam dochodzi do szerokiego, jak gdyby, no to jest szeroka gra psychologiczna, taktyczna, to są bardzo skomplikowane szachy. No i teraz chodzi o to, że jak rozumiem, pytanie, które jest postawione, jest takie, czy to było celowe działanie. Tak. Nie o to, czy on na przykład był niegospodarczy. Dokładnie. Czy coś innego, czy to było celowe działanie. I w tym względzie myślę sobie, że jako obrońca, jego obrońca, czy jego obrońcy, bo to jest przecież cały zespół, mogą udowodnić, że to działanie nie było celowe. Bo już sama definicja tego, co oznacza, że coś jest celowym działaniem. Czy on faktycznie chciał ludzi okraść, czy to był jego zamiar? Rozumiesz? To jest to, na czym na pewno będą prawnicy grali, na tych emocjach, chociaż mówię, tam jest 7 głównych zarzutów i możliwe, że nie wszystkie zostaną, bo każdy jest rozpatrywany indywidualnie, natomiast kilka z nich jest faktycznie bardzo, bardzo poważnych i ciężko tutaj powiedzieć, że nie wiedział, co robi, chociażby aspekt związany z przyznaniem debetowego konta Alamidzie. Przez to, że Samuel podjął samodzielnie decyzję o przekazaniu środków na wykup akcji od Binance'a. To były działania, w których był zaangażowany tylko Samuel i tylko jego decyzja była. Oczywiście teraz można powiedzieć, czy ta decyzja była słuszna, czy nie gospodarczo, to jest jedna sprawa, ale druga, czy miał prawo udzielić pożyczki FTX Alamidzie na wykup tych udziałów, wiedząc o tym, że środki, które pożyczani należą do FTX-a. Wystarczy zrobić jedną rzecz, Łukasz. Wystarczy znaleźć jakikolwiek case jakiegokolwiek banku, który zrobił w analogicznej sytuacji coś podobnego i powiedzieć, że nie było to postrzegane jako przestępstwo. Ale dobra, bo ja tutaj... Widzowie już wiedzą, jakie były przemowy obrońców. Może nawet jest już wyrok. Nie wiem, czy wyrok nie będzie w piątek podawany. Zobaczymy. Tak. Dobra, jesteśmy jest ciekawi. To emocjonujące dosyć. Na pewno pokaże, czy jak bardzo niebezpieczne jest takie działanie, jak prowadził Samuel. Pamiętajmy, że pozostali jego współpracownicy jednoznacznie wskazują na Samuela jako organizatora całego działania i w sposób jednoznaczny mówią o tym, że to było celowe i świadome działanie. Więc jakby tutaj z tej strony możemy powiedzieć, że ciężko będzie się bronić, ale znowu ciekawe, co obrońcy powiedzą. Przecieki, które były, podobno są takie, że tam wśród obrony zrobił się pewien rozłam, że paru obrońców chciało się wycofać z rozprawy. To niezbyt dobrze wróży całej sprawie. Ciekawe jest też zachowanie rodziny Samuela, ojca i matki. Oni są profesorami prawa. Tak. Aha. Więc to też jest ciekawe. W mowie oskarżycielskiej jednym z ciekawych tematów było powiedzenie, że coś w stylu, będę teraz z pamięci mówił, niech was nie zmyli wygląd tego człowieka. Ten człowiek skończył najbardziej prestiżową amerykańską uczelnię, MIT, na kierunku ścisłym,
który wymaga bycia bardzo konkretnym i logicznym. Wymaga wyjątkowej inteligencji, tak. I to jest... Tutaj bardzo, bardzo mocno był ten element pokazany. No, Samuel próbował się kreować jako taka niepewna osoba, która nie do końca wie, co się dzieje, nie rozumie pytań, odpowiada w jakiś nielogiczny sposób, zaprzecza sam sobie, nie odpowiada na pytania wprost. No tam buduje wygląd takiej osoby lekko nieporadnej. Zobaczymy, w każdym aspekcie, intelektualnym i życiowym. Jasne. No dobra, będziemy kontynuować oczywiście ten wątek i zarówno tutaj w ramach naszej audycji sobotniej, jak i wtorkowej. No bo tak jak powiedzieliśmy, to jest bardzo ciekawy serial, tym bardziej, że jeden z producentów z jedna z platform, już nie pamiętam, czy to był Netflix, czy Disney, czy HBO, Apple właśnie, które z niej kupiło prawa autorskie do tej historii i będzie serial. Nie możemy się doczekać. Zresztą ciekawe, czy będzie pay-per-view kryptowalutowe. To też ciekawe. Zmieńmy na chwilę temat, Łukasz, i powiedz, co takiego dzieje się, jeżeli chodzi o ceny kryptowalut, bo coś tam się zmieniło. No, faktycznie mamy swego rodzaju początek byczego rynku. Wzrosty. Wszyscy mówią o tym, że rajd się rozpoczął. Zamknięcie bardzo dobre października, Oktober, tak? Nie oktober, tylko Oktober. Duży bardzo wzrost. Aktualnie ponad $35,000 Bitcoin, także rewelacyjny wynik. No i teraz takie studzący komentarz albo studzące przemyślenia. Zastanawiam się, czy mamy jakiekolwiek fundamentalne w tej chwili czynniki, które mogłyby tłumaczyć aż tak duży i dynamiczny wzrost. Przypomnę, cały czas nie wiemy, co się dzieje z ETF-ami. Nie mamy jednoznacznego sygnału. Jest to możliwe, że ETF-y rozpoczęły seedowy skup Bitcoina. Tak. To jest bardzo możliwe. Środki, które powinny wpompować w rynek, mogłyby tłumaczyć tak duże wzrosty. To jest jak najbardziej wiarygodne. Natomiast to, czy naprawdę do tego dochodzi, to oczywiście nie wiemy. Ale wiem jeszcze jedną rzecz, o której też mówiliśmy, że mamy bardzo, bardzo wysoki odpływ Bitcoina, w szczególności właśnie Bitcoina, ze scentralizowanych giełd. Tak. Co by jakby mogło potwierdzać to, albo przynajmniej być jakąś przesłanką, że ktoś kolekcjonuje tego Bitcoina na jakieś przyszłe działania. Zawsze sam odpływ z giełd był postrzegany jako właśnie zapowiedź tego byczego nastawienia, ale być może właśnie te fundusze kolekcjonują. Jest ciekawe jeszcze jedno badanie, Glassnode to publikował, że 40 milionów adresów bitcoinowych w tej chwili jest na plusie. To oznacza, że jeśli weźmiemy cenę bitcoina z dnia, w którym wpłynęły bitcoiny na dany adres i popatrzymy na cenę aktualną, to 40 milionów adresów jest na plusie. No to pytanie jest tylko jeszcze, ile w ogóle jest adresów, bo to by dało nam tę intuicję. Spróbuj szybko przeliczyć. Nie pamiętam. Zaraz sprawdzę. No. Innym takim ciekawym tokenem, który się pojawił i pojawia się na ustach, no to jest Solana. Tak. Tutaj mamy sytuację, że faktycznie ta pompa, która poszła na Solanie, jest olbrzymia. No i znowu z rozmów z kilkoma osobami, które są zachwycone i cały czas chcą kupować Solanę, ja raczej stałbym na stanowisku poczekajmy. Właśnie chyba jest ten moment, kiedy spodziewamy się korekty. Jednym z takich czynników, który mnie przekonuje do tego, że możemy się spodziewać dużej korekty na Solanie, jest to, że od ostatnich 2 tygodni mieliśmy napływ czy 3 bardzo dobrych newsów o Solanie. Bardzo dużo. No włącznie z tym, że na przykład, nie wiem, Google, że współpracują z Googlem, że z Amazonem, że Shopify płatności w Solanie przyjmuje, że no, cała masa takich dobrych newsów, które powodowały, że ten kurs szedł do góry. Teraz kończy się właśnie konferencja Solany, największa konferencja Solany w ciągu roku. No można powiedzieć, no, kiedyś te dobre newsy muszą się im skończyć. No właśnie. I taka przestroga do tych, którzy planują teraz kupować i inwestować w Solanę,
przemyślcie sprawę, zastanówcie się, czy na pewno to, że ona tak rosła, to nie jest dobry sygnał na to, że ona jednak trochę musi spaść. Tak, musi przyjść korekta. Albo trzeba się zastanowić, czy to nie jest po prostu tak zwany bull trap. Tak. No, zobaczymy. Może nawet zaznaczmy jedną rzecz, że to nie jest porada inwestycyjna. W żadnym wypadku. W żadnym wypadku. Bardziej przestroga do tego, żeby nie ulegać emocjom, nie myśleć o tym, że jeżeli coś rośnie, to będzie rosło w nieskończoność. Stara zasada słowiańska, rośnie to kupuje, no nie? Tak. Niestety ona się nigdy nie sprawdziła, czy prawie nigdy. Tak, to tak jest. Więc uważajmy, bądźmy ostrożni, szczególnie w tak euforycznym rynku, jaki mamy w tej chwili. To Łukasz, mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, tym razem technologiczne. No bo udało nam się dzisiaj już poruszyć tematy związane z Samuelem Bankmanem. To jest jedno spektrum, drugie no to właśnie kwestie cen Bitcoina i Solany, ale jeszcze chciałbym poruszyć tematy technologiczne. To już będziemy mieli bardzo, bardzo koloryczny ten odcinek. Wytłumacz, co to jest adres proxy albo portfel proxy na blockchainie? Operacja proxy może tak bardziej ogólnie powiedzmy. Faktycznie jest to w tej chwili coś, co bardzo nas zabiera nam dużo czasu. Wytłumaczenie tego, więc warto może tutaj o tym powiedzieć. Sprowadzając sprawę do bardzo takiej prostej definicji, możemy powiedzieć, że normalnie po sieci Ethereum na przykład możemy wysłać ETH z adresu na adres. Jest to zwykła transakcja. Niestety ona kosztuje. Tak. W sieci Ethereum nie można przesłać jedną transakcją środków na wiele różnych adresów. W związku z czym cały koszt transakcji to jest koszt pojedynczej wypłaty. No i teraz parę osób wpadło na genialny pomysł. No to zróbmy taki kontrakt, który w jednej transakcji będzie rozsyłał te ETH. I znowu nie chcę bawić się w techniczne szczegóły, bo one by nas tutaj mogły zamęczyć albo zaciemnić całą sprawę. Generalnie efekt tego jest taki, że używając takiego proxy możemy wysłać środki na wiele różnych adresów. Przy sumarycznie mniejszych kosztach? Oczywiście przy mniejszych kosztach, ale ważne, że to nie odbywa się w postaci klasycznej transakcji ETH. W związku z czym bardzo wiele systemów, które śledzą wpłaty na blockchainie, nie wykrywa tych wpłat w poprawny sposób. I faktycznie giełdy generalnie nie przyjmują tego typu wpłat, ponieważ one są niepewne, one mogą budzić jakieś wątpliwości, a zależy nam na tym, żeby giełdy stronią od wszystkiego, co jest ryzykowne, szczególnie jeśli chodzi o wpłaty od użytkowników. To jest jeden z tych elementów krytycznych, żeby nie powiedzieć najważniejszych, żeby przypadkiem na przykład komuś nie zaksięgowano wpłaty na portfel, mimo że ona nie miała miejsca. Tutaj przypomnę pewien case. Jedna giełda na tym bardzo mocno popłynęła, nie pamiętam w tej chwili ile, ale ponad $100 milionów. Po poprawkach, które wprowadził Litecoin, okazało się, że jest możliwe przeprowadzenie transakcji wpłaty, która później może być anulowana. No i jeżeli system śledzący wpłaty po blockchainie nie dokonał odpowiedniej interpretacji danej transakcji, no to można było zaliczyć użytkownikowi wpłatę na konto, mimo że później ona została wycofana. Case, który zaistniał, on jest prawdziwy, no i patrząc na tą sytuację, nie dziwię się, że wiele giełd nie supportuje tego typu wpłat i podkreślam, ważne zauważyć, również Kanga. Kanga nie supportuje wpłat dokonywanych przez systemy proxy. Nie chcemy tutaj narażać się czy naszych użytkowników na tego typu sytuacje, w związku z czym nie przyjmujemy wpłat, które nie są klasycznymi wpłatami takimi transakcyjnymi. No i efekt tego jest taki, że faktycznie parę osób nie do końca świadomych popełniło ten błąd. My oczywiście staramy się wtedy pomóc. To nie jest tak, że środki giną w żadnym wypadku. No, tylko, że nie są księgowane automatycznie, a to zawsze wzbudza niepokój. Tak. No i związany jest też z pewnym działaniem takim ręcznym na giełdzie. Nie możemy tego automatyzować. Pamiętajmy, że adres do wpłat, który jest podawany przy portfelach, to nie jest
adres, na którym trzymane jest saldo naszych środków na giełdzie. To jest tylko adres do wpłat i często giełdy zaraz po otrzymaniu tych środków przesuwają z tego adresu środki na inny centralny portfel, z którego później dokonywane są wypłaty. Więc to nie jest takie jednoznaczne. To, że na przykład MetaMask pokazuje właściwe saldo, nie wynika z tego, że on jest jakoś lepiej technologicznie zrobiony, tylko on po prostu działa na zupełnie innej zasadzie. Więc przestrzegam przed tym, żeby jeżeli ktoś dokonuje wpłat na Kangę, jak i również na wiele innych giełd. Tutaj mogę to od razu powiedzieć, że tu to nie chodzi tylko o Kangę, ale generalnie o giełdy. Nie dokonujmy tego w sposób wykorzystujący proxy. Problemu czy pikanterii dodaje fakt tego, że jednym z podmiotów, który wykorzystuje tego typu wypłaty proxy, jest na przykład Coinbase. Tak. I on to robi na dodatek w sposób niedeterministyczny. To znaczy możemy zrobić wypłatę z Coinbase'a, dwie wypłaty z Coinbase'a, które są zlecone w ten sam sposób, na ten sam adres. Jedna będzie zrobiona przy pomocy systemu proxy, druga będzie zrobiona w sposób klasyczny. Nie mamy tutaj wpływu. Zachęcam do tego, żeby robiąc przelew na przykład z Coinbase'a na Kangę, wykorzystać swój adres metamaskowy i najpierw przelać środki na swój portfel, a potem z tego portfela przelać na Kangę czy na inną giełdę. Unikniemy w ten sposób wielu problemów. A powiedz, Łukasz, jeszcze w drugą stronę, bo Kanga i też wiele innych giełd ma takie zabezpieczenie, które uniemożliwia wypłatę środków na portfel na przykład kontraktowy, który jest związany z jakimś kontraktem. Tak. Możesz wyjaśnić, jaka motywacja za tym stoi? Generalnie chodzi o to, żeby uniknąć wypłacania środków na adresy, które po pierwsze które nie przyjmują środków w klasyczny sposób i to oznacza, że taka wypłata jest dużo droższa, bo tam dzieje się coś w tle, jest uruchamiany jakiś kontrakt. A drugie, mamy system zabezpieczający, kontrolujący adresy w sieci blockchainowe, który sprawdza, czy dane adresy na wypłaty nie jest adresem jakiegoś spamera, a właśnie to oni często wykorzystują tego typu triki, żeby zaciemnić później przepływ środków. Nie dokonujemy takich wypłat. Oczywiście nie możemy gwarantować 100% skuteczności. Tutaj zawsze mogą się pojawić jakieś nowe spamerskie adresy, ale generalnie jako Kanga jesteśmy, znowu upraszczam bardzo, ale jesteśmy zapisani do wszystkich list subskrypcyjnych, gdzie są podawane adresy spamerskie i tą bazę aktualizujemy na bieżąco. Więc to, że czasami nie uda nam się zrobić wypłaty bezpośrednio na adres, który chcielibyśmy zrobić, świadczy raczej o tym, że jesteśmy zapobiegliwi i staramy się tutaj zapobiec. Znowu zachęcam do tego, żeby wypłatę z giełdy dokonywać poprzez zdefiniowane adresy, książkę adresową, nie podawać adresów tak z palca, już w ogóle nie przepisywać, bo to niejedną historię moglibyśmy opowiedzieć o tym, jak ktoś się pomylił i zamiast literki D wpisał B i co z tego potem wyszło. Tak. Więc zdefiniować sobie adresy i używać zdefiniowanych adresów. Na przykład właśnie robić wypłatę zawsze na swój portfel metamaskowy czy jakikolwiek inny, a potem z niego ewentualnie robić wypłatę już samodzielnie, bez jakichkolwiek pośredników tam, gdzie chcemy. Unikniemy wtedy na pewno jakichkolwiek problemów. Pamiętajmy, my również musimy pilnować, czy dbamy o bezpieczeństwo naszych użytkowników i jednym z takich elementów jest kontrola, czy środki, które wychodzą, na pewno nie idą na jakiś dziwny adres. Wolimy, żeby użytkownicy zdefiniowali sobie adres i wtedy, uwaga, to jest bardzo ważna rzecz, wtedy taki przelew wychodzi po prostu natychmiastowo. Jeżeli my mamy zdefiniowany adres, to ten adres potem jest już w książce adresowej. W książce adresowej on jest uznany za bezpieczny i następuje bardzo szybka wypłata. To, co Łukasz powiedział, jest myślę bardzo ważną wskazówką. Jeżeli chcecie, żeby Wasze wypłaty z Kangi były realizowane natychmiast, bo takie jest założenie, no to proszę zdefiniujcie to w swojej książce adresowej. Książka adresowa działa nie tylko co do adresów fizycznych, czyli takich wypłat bezpośrednio do blockchaina, ale również do przelewów wewnętrznych. Tak. Można sobie zdefiniować adres e-mail innego użytkownika. Korzystam z tego bardzo często i mocno to upraszcza. Tak,
musimy w jakiś sposób kontrolować wypłaty, pilnować, czy ktoś się nie pomylił, czy na pewno wszystko jest dobrze. Staramy się to robić jak najlepiej. Dobrym sposobem na to, żeby przyspieszyć wypłaty, jest właśnie dodanie adresu na białą listę, czyli do książki adresowej. Okej. Sławku, jedno pytanie do Ciebie. Wróciłeś właśnie z wojaży, kolejnych wojaży mających na celu podbić konkretny region świata. Krótko, bo myślę, że tematu jest dużo. Pewnie wrócimy do niego w następnym No Comment. Powiedz, gdzie byłeś i jakie masz krótkie przemyślenia. No, my byliśmy w Wietnamie, realizując naszą misję podbicia Azji Południowej. Ja tylko przypomnę, że ostatnio byliśmy w Wietnamie, znaczy teraz byłem w Wietnamie, ale byliśmy jeszcze na Filipinach, byliśmy w Indonezji. Chwilę wcześniej przed Indonezją byliśmy w Singapurze. I pomimo tego, że Singapur znajduje się w południowej Azji również, to jednak wydzieliłbym go od tych naturalnych względów. O tym, żeby pojechać do Wietnamu, dowiedzieliśmy się od innej, bardzo, bardzo dużej światowej giełdy z pierwszej piątki, z którą współpracujemy jako Kanga. I ona nam dała taki właśnie tip, jeżeli chcecie podbijać Azję Południową, to właściwie powinniście się skupić właśnie na Wietnamie. I tak faktycznie, mam jakieś statystyki, które pewnie gdzieś tam w kolejnym odcinku przytoczymy, ale Wietnam jest jednym z najbardziej istotnych graczy wolumenowo, jeżeli chodzi na przykład o obrót peer-to-peer. Kiedy ja mówię peer-to-peer, to zaznaczam, że to jest taki peer-to-peer w rozumieniu na przykład naszej usługi kangowej, czyli przelewów bankowych pomiędzy użytkownikami w zamian za kryptowalutę, ale również transakcje gotówkowe. To dla nich jakby wpada do jednego worka. W Wietnamie jest to bardzo popularne. Kilka ciekawostek. Wietnam ma centralny system bankowy, to znaczy są różne banki, które działają komercyjnie, ale informacja o tym, że realizowany jest przelew z jednego banku do drugiego jest znana od razu wszystkim stronom, a zatem tam nie ma oczekiwania na przelew. Okay. Niesamowite, no nie? Super. Że, do niedawno jeszcze w Europie Zachodniej czy w państwach zachodnich ludzie cieszyli się, jak przelew z jednego banku do drugiego przyszedł tam w ciągu 48 godzin. W Polsce było to nie do pomyślenia. My oczekujemy szybkich przelewów. Tak w Wietnamie ten temat jest mocno załatwiony i ma to doniosły wpływ również na AML-a, czyli na nadzorowanie źródła pochodzenia środków, ponieważ przebieg donga, bo tak się nazywa ich waluta, z jednego konta na drugie, później trzecie i czwarte, jest kontrolowany właśnie przez centralny system. A to oznacza paradoksalnie, a może nawet nie paradoksalnie, że procedury związane z AML-em są tam uproszczone. Okay. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Pomijam fakt, że nie do końca lubię centralne systemy. Tutaj nie oceniamy, czy to jest dobry system, czy zły. Tak, jedynie mówimy o wpływie na AML. Jak to wygląda? No tak, no bo wiadomo, że wszyscy wiedzą wszystko o wszystkich. No i dużo innych ciekawych rzeczy. Chciałbym, żebyśmy pogadali właśnie gdzieś tam podczas jednej z naszych kolejnych dyskusji o Blockchain of People, czyli tej idei, którą gdzieś tam na łonie Kangi stworzyliśmy, ponieważ myślę, że inni gracze międzynarodowi czerpią z tej idei, zanim myśmy jeszcze ją wymyślili. I dlaczego tak jest, jakie są te motywacje, to chętnie opowiem gdzieś tam w jednym z naszych kolejnych odcinków. No i mam ciekawostkę związaną z Wietnamem, bardzo kontrowersyjną, ale to może właśnie przechodzimy teraz do sekcji dotyczących ciekawostek, ale zanim... To zasubskrybujcie, zalajkujcie, polećcie ten materiał swoim znajomym i napiszcie jakiś komentarz. Bardzo nam zależy na tym, żeby mieć z Wami kontakt. To, co robimy dla Was. Chcemy jak najlepiej spełniać naszą misję, więc dajcie znać. Jak widzicie, jakie tematy powinniśmy poruszać, jak oceniacie nasze tutaj starania. No i pokazując, że słuchamy Was, również czytamy Wasze komentarze. Kiedyś pojawiały się informacje, że czasami jest za mało bardzo takich rzetelnych, konkretnych informacji. Postanowiliśmy, że w każdym odcinku będą co najmniej 2 rzetelne informacje, fakty, nie mity. W związku z tym, Sławku, jaki dzisiaj masz fakt? Jedyna substancja płynna, która płonie, to napalm. Okej. W procesie spalania wydziela się więcej tlenu niż jest potrzebne do jego spalenia. Tak, to jest ciekawe. Oznacza to, że napalm pali się pod wodą. Tak, i płonie zwracam uwagę, że... Dobra, nic więcej. A jaka jest Twoja ciekawostka? Ja mam 2 ciekawostki, ale wybiorę jedną.
Myślę bardzo na czasie. Otóż zrobiono badania związane z papierowymi dolarami. Okazało się, że 90% banknotów, 90% banknotów dolarowych ma na sobie ślady kokainy. To są bardzo kaloryczne informacje, także dzięki Łukasz, jestem zaskoczony, to była naprawdę ciekawa informacja, a wy trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Hej! Cześć! Bo oni, obrońcy, przekonali ich, że to nie był wybuch ładunku wybuchowego, znaczy pirotechniczny, tylko że urosła temperatura i doszło do rozszczelnienia śmigła. Aha. Coś, co nigdy w historii się nie zdarzyło chyba wcześniej ani później, a zatem nie było to do przewidzenia. Także chodzi mi o to, że jeszcze nie wiemy, co powiedzą obrońcy Bankmana. Tak. Niezła dygresja. Tak. Z powodów czysto naukowych powinniśmy się zainteresować. Po tym. Żartowałem. Co się dzieje u Sama, to trzeba uważać. Co się mówi? Ojej, jak wyciągają rzeczy, to aż mi go szkoda. Lecimy?